Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Przeniesienie do bajki. Pewnego dnia w małym domku na schodkach siedziała 8, może 9-letnia dziewczynka i płakała. Tak ciężko jest w życiu. Byłam dzisiaj w szkole i dostałam złą ocenę. Mama wróci za jakąś godzinę i będę musiała powiedzieć o tym, że dostałam złą ocenę. Bardzo się starałam, żeby ocena była dobra. I wczoraj nawet uczyłam się dosyć długo, ale jakoś nie wyszło. Pani mi zadała takie pytania, na które byłam bez znania odpowiedzi. Naprawdę nie udało się. Po prostu zwyczajnie się chyba jednak nie douczyłam. I tak siedziała i tak sama ze sobą rozmawiała. Od czasu do czasu łzy płynęły jej po policzkach. Co chwilę patrzyła na zegarek, bo już go miała i widziała i czuła, że ten czas, kiedy mama wróci, się zbliża. I raptem wyciągnęła ręce do góry i rzekła: ptaki, drzewa, pomóżcie mi. Co mam zrobić? Tak na przyszłość, bo już trudno odwrócić tego, co się zdarzyło. Jak ja mam żyć? I wtedy jeden z ptaków zleciał na ziemię. Spojrzał w jej oczy i rzekł: oj, moja kochana, musisz koniecznie żyć w bajce. W bajce wszystko się inaczej zdarza. W bajce mam żyć, a niby dlaczego? Tutaj żyję w rzeczywistym świecie, wszystko rozumiem, wiem i znam, a ty mi mówisz, że mam żyć w bajce. A co się niby takiego zmieni? W bajce jest inaczej, rzekł ptak i odleciał. W bajce jest inaczej. No niby jak ma być w bajce? A zresztą, co mam zrobić, żeby się przenieść do tej bajki? I wtedy z drugiej strony zleciał kolejny ptak. Żeby się przenieść do bajki, musisz każdego dnia, jak tylko otworzysz oczy, wejść do bajki. Czy to wystarczy? Tak, tak. I ptak znowu odleciał. Ptaki mi dają tutaj instrukcję, że mam żyć w bajce. No spróbuję. W pół godziny później wróciła mama. Dziewczynka o wszystkim powiedziała, co się zdarzyło w szkole. Mama jej powiedziała: musisz się douczyć po prostu, dziecko. Musisz inaczej się uczyć. Mamo, ale ja już wiem, co mam zrobić. Będę żyła w bajce. O, w bajce. No możesz żyć w bajce, jeżeli ci to pomoże i będą lepsze oceny w szkole. Będziesz się lepiej uczyła. No to żyj też w bajce. Następnego dnia rano dziewczynka, jak tylko otworzyła oczy, od razu się skupiła na bajce. Wchodzę do bajki. Przenoszę się ze świata rzeczywistego do bajki. Jestem w bajce. Tak głośno powiedziała. I po chwili poczuła, że jest w bajce. Spojrzała na szafę, w której były jej stroje i zastanawiała się, czy ja je tak samo zobaczę jak wczoraj? Ale jakoś tak wszystko było zdecydowanie weselsze. Gdzie spojrzała,
tam widziała radość, szczęście, tam wiedziała, co i jak ma zrobić, wiedziała, że ma porozmawiać sama ze sobą, jeśli czegoś nie wiedziała, i że wtedy ta rozmowa ze sobą przyczyni się do tego, że będzie to wiedziała. Jakoś tak poczuła się w życiu zdecydowanie bezpiecznie. Dobrze się czuję, ale pójdę do szkoły. Zobaczę, czy w szkole też to zadziała. I poszła do szkoły. Po południu wróciła do domu ze szkoły. Mama już była w domu, biegnie do niej i mówi: mamo, dostałam dobrą ocenę. Tak? Zapytała mama. Z tego samego przedmiotu, co wczoraj dostałaś taką ocenę, jaką dostałaś? Mamo, tak, poprawiłam ocenę z wczorajszego dnia i powiem ci szczerze, że zupełnie inaczej cały ten materiał, do którego się przygotowywałam i wczoraj, i przedwczoraj, zupełnie inaczej zobaczyłam. To było jakieś takie naturalne, rzeczywiste, prawdziwe. Łatwo mi wchodziło do głowy i w ogóle sama się najpierw zdziwiłam, zadziwiłam, ale naprawdę tak było. No widzę, masz dobrą ocenę. No właśnie. A co zrobiłaś, by tak było? Mamo, wczoraj ci mówiłam, że ptaki mnie poinstruowały, że mam żyć w bajce. Dzisiaj rano przeniosłam się do tej bajki, żyję w tej bajce i tak właśnie w tej bajce jest. Jestem w szczęściu, w radości, w miłości, wszystko mi wychodzi, czuję się bezpiecznie i... Oj, moja kochana córko, może to jest dobry pomysł na życie? Może i ja też wejdę w taką i w tą bajkę. Mamusiu, wejdź, proszę cię. Dobrze, ja jutro rano też się skupię na bajce i przeniosę się do bajki. Może będę mniej zmęczona? Może będę bardziej zadowolona? Może szybciej będę miała prawo rozwiązywać różne kłopoty i problemy? Mamo, tylko pamiętaj, że w bajce trzeba rozmawiać ze sobą, pytać siebie. No, gdybyś na przykład czegoś nie wiedziała, koniecznie to zrób. Pamiętaj. Dobrze, córko, będę pamiętać. A najważniejsze to jest to, że znalazłaś sposób na szczęśliwe życie. Mamo, ale ja tobie też życzę takiego szczęśliwego życia. O, dziękuję ci, córko. Od jutra obie będziemy żyć w bajce. Mamusiu, już się dzisiaj cieszę. I zaraz idę na podwórko podziękować ptakom, które mnie nauczyły życia w bajce. No dobrze, idź, ale wróć za 10 minut. Obiad będzie gotowy. Dobrze, mamusiu. I dziewczyna wyszła na podwórko, ale już wszystkie ptaki wiedziały o tym, po co ona wyszła. I z jednej strony zleciał jeden ptak, z drugiej, a ona im się pokłoniła w podziękowaniu. Bez słów. Ptaki odezwały się różnymi głosami na znak przyjęcia, podziękowania i odleciały. Od tego dnia dziewczynka żyła szczęśliwie w bajce. Czego i wam życzę. Dobrej nocy. Cześć wam.